Dobry wieczór. Moi drodzy, jest środek nocy, jest prawie pierwsza. Tu jest jakiś taki tunel, jak widzicie, który za chwileczkę wyjdzie na bardzo ciekawe miejsce, które myślę będzie doskonałym miejscem do tego, żeby coś dzisiaj pogadać. Więc zapraszam, coś się ciemno zrobiło, o lepiej. Więc zapraszam czołóweczka, a potem nocne gadanie. Dobry wieczór. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku nocnego vloga. Jadę właśnie przez Wielkopolskę, zatrzymałem się w Poznaniu. Zobaczyłem jakiś taki dziwny, podziemny przystanek tramwajowy, więc stwierdziłem, że to może będzie dobre miejsce, żeby coś opowiedzieć. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj w tym odcinku o rzeczy, myślę, bardzo ważnej, ale też strasznie trudnej. Dlatego, że chciałbym o takim doświadczeniu, które myślę zadziwia chyba każdego z nas, każdą z nas. Mianowicie wtedy, kiedy ludzie krzywdzą. Wtedy, kiedy szczególnie to jest dotkliwe, kiedy to są bliscy. Na pewno macie takie doświadczenie pewnego zadziwienia i zdumienia, jak to jest możliwe. Jak to jest możliwe, że ktoś, kto miał kochać szczególnie, ktoś, kto powinien kochać, nagle okazuje się być jakimś potworem. Nagle wychodzą z niego jakieś straszne rzeczy, potrafi krzywdzić słowem, niestety czasem również przemocą. I zadajemy sobie takie pytanie, albo odnośnie własnego życia, albo patrząc na życie innych, dlaczego tak się dzieje? Jak to jest możliwe, że człowiek, dobry człowiek, bo Pan Bóg stworzył człowieka dobrze, jak to jest możliwe, że są w nim takie rzeczy? I myślę, że taka prosta odpowiedź, grzech i zło, to jest trochę za prosta odpowiedź. Muszę Wam powiedzieć, że ja o tym też w swoim życiu strasznie dużo myślę, szczególnie myśląc o tych sytuacjach, gdzie sam doświadczam takiego zranienia, takiego bólu, gdzie ktoś mnie krzywdzi w taki sposób, w jaki wręcz nie wyobrażałem sobie, że mógłby mnie tak krzywdzić. I odkryłem kiedyś jedną przedziwną rzecz. To jest związane z pewną bardzo bliską relacją w moim życiu. To jest nieistotne w tej chwili, jaka to jest relacja. Gdzie naprawdę latami w tej przyjaźni, w pewnym sensie myślę w ogóle miłości, przyjaźń zawsze jest pewną formą miłości, latami byłem krzywdzony, latami byłem absolutnie tak raniony i tak krzywdzony, że w pewnym momencie wręcz z tej relacji zrezygnowałem na jakiś czas. I zadawałem sobie pytanie, dlaczego tak jest? I prosiłem Pana Boga, żeby mi pokazał, żeby mi odkrył trochę z tego, dlaczego tak się wydarza. I myślę, że mam pewną odpowiedź. Oczywiście ona na pewno nie jest odpowiedzią na wszystko, nie jest odpowiedzią, która tłumaczy wszystko, ale która mnie przynajmniej trochę pokazuje. O co mianowicie chodzi? Otóż prosiłem Pana Boga, żeby mi pozwolił popatrzeć na tę osobę Jego oczami. To trwało długo, dlatego że mam oporne serce, ale w pewnym momencie jakoś Pan Bóg dał mi taką łaskę, że mogłem zobaczyć Jego oczami to, co się wydarza w tej drugiej osobie. I to było odkrycie, które jest żadnym odkryciem, ale dla mnie w tamtym momencie było odkryciem absolutnie fundamentalnym i takim, które wszystko zmieniło. Mianowicie Pan Bóg mi pozwolił zobaczyć biedę tamtego drugiego człowieka. W sensie pozwolił mi zobaczyć, nawet bez jego opowieści, bez jego dania mi dostępu do tego, tylko jakąś taką, nie wiem, łaską wlaną od Pana Boga, pozwolił mi zobaczyć, jak bardzo ta osoba cierpi, jak bardzo ta osoba została w życiu zraniona, ile sama zaznała krzywd w swoim życiu. Jakby Pan Bóg mi rozpisał wręcz na po prostu czynniki pierwsze serce tej osoby. Pokazał mi, jak to serce jest podziurawione, jak to serce jest zranione, jak to serce jest wystraszone, jak taka mysz po prostu, która siedzi w ogóle w norze i nieustannie boi się, że ktoś ją skrzywdzi, że ktoś jej wyrządzi jakieś zło, że wręcz ją jakoś zniszczy i to jej życie się absolutnie obróci w jakiś pył. I nagle obudziła się we mnie ogromna litość. Ale nie litość w takim sensie, że lituje się nad kimś, tylko litość w takim sensie, takie współczucie, takie ogromne miłosierdzie. Boże, jaka Ty jesteś biedna, jaka ta osoba była strasznie biedna w tym, co jej się działo. I ja wtedy odkryłem rzecz, ja wiem, że oczywistą, ale chyba oczywiste rzeczy są najtrudniejsze do odkrycia i najtrudniejsze do zrealizowania. Odkryłem, że, moi kochani, ludzie krzywdzą tylko i wyłącznie własną krzywdą. Może są jakieś pojedyncze wypadki ludzi, którzy po prostu są jakoś źli, chociaż ja to szczerze mówiąc nie wierzę, ale
mój umysł jest mały, więc możliwe, że jest na świecie coś, co mnie się w głowie nie mieści. Ale przede wszystkim jestem przekonany, że to jest 99% przypadków. Ludzie krzywdzą zawsze własną krzywdą. A to znaczy, że żeby zrozumieć to, co się dzieje, żeby jakkolwiek sobie z tym poradzić, również żeby przebaczyć komuś, żeby udało się cokolwiek zrobić w naszym sercu względem tej krzywdy, której doznajemy, to trzeba koniecznie prosić Pana Boga i też samemu otworzyć umysł na to, żeby zobaczyć, jak poranione jest tamto drugie serce. I też tak sobie jednocześnie myślę, że przecież to jest dokładnie to, co zrobił Pan Jezus. Zauważcie, że Pan Jezus sam doznał ogromnej ilości krzywdy. Został zmaltretowany, znienawidzony, wreszcie zabity. I Pan Jezus nie oddał tej krzywdy, krzywdząc innych. Zbawienie między innymi polegało na tym, że Jezus zatrzymał na sobie taki ciąg krzywd. Bo zauważcie, jak to wygląda w historii świata. Że człowieka sam doznaje krzywdy, potem krzywdzi następnego, czyli tamten doznał krzywdy, więc krzywdzi następnego tą krzywdą i znowu, skoro doznał krzywdy, to krzywdzi następnego tą krzywdą. I tak jest w kółko. I zbawienie między innymi polegało na tym, że ten ciąg krzywd się w pewnym momencie zatrzymał. Że w pewnym momencie Pan Jezus, doznając krzywdy, nie puścił jej dalej, tylko jakby wchłonął tę krzywdę w siebie i powiedział, ona u mnie zostanie, jedyne co oddam z tej krzywdy, to miłość, a nie krzywdę. I moi drodzy, to jest jedyne, co możemy robić. Oczywiście nigdy nie dościgniemy pewnie Pana Jezusa w Jego umiejętności przyjmowania krzywdy i oddawania miłości, ale to jest jedyny sposób. Zobaczyć, że tam po drugiej stronie to nie jest, nie wiem, zazwyczaj czyjeś zło, takie po prostu, bo podjęte zło. Tylko to zło zawsze jest skutkiem jakiejś krzywdy, której ten człowiek sam zaznał, sam sobie nie potrafi z nią poradzić, sam nie potrafi się z niej wydobyć, no i po prostu puszcza ją dalej, po prostu nieustannie przekazuje ją w postaci krzywdy, bo taki ma mechanizm obronny. Moi drodzy, jeżeli doznajecie gdzieś w życiu może takich relacji, które no właśnie są krzywdą, gdzie doznajecie ran, gdzie was krzywdzą, to najważniejszą rzeczą, jestem o tym przekonany, jest prosić Pana Boga i jednocześnie męczyć własne serce. Pozwól mi zobaczyć, co tam się dzieje. Pozwól mi zobaczyć, dlaczego on tak cierpi. Pozwól mi zobaczyć, dlaczego ona tak cierpi i tym cierpieniem wyrządza krzywdę dalej. Dlatego, że jeżeli tego nie zobaczysz, nie obudzi się w tobie współczucie i nie będziesz w stanie sobie z tą sytuacją poradzić. We mnie, w tamtej relacji, kiedy zobaczyłem biedę tamtej drugiej osoby, tamtego drugiego człowieka, to w tej chwili mam względem niej, ta nasza relacja trwa cały czas, ale w tej chwili mam względem tej osoby tylko i wyłącznie miłość i czułość. Nawet kiedy dzieją się te rzeczy, które działy się wcześniej, bo dzieją się. Tamta osoba się całkowicie nie zmieniła, nie udało się wszystkiego jej naprawić. Trochę się udało, ale wiele zostało. I kiedy doznaję tego samego, czego doznawałem kiedyś, to w tej chwili budzi to we mnie czułość. Tak po ludzku trochę boli, ale przede wszystkim budzi to we mnie czułość. I to mnie nauczyło kochać tę osobę. Więc to jest coś, o czym myślę strasznie warto pomyśleć i bardzo warto to jakoś też popatrzeć na to tam, gdzie macie takie relacje, gdzie boli. Jest to wszystko trochę dziwne, bo jest prawie 1:00 w nocy i tu jacyś ludzie łażą na te nocne tramwaje i patrzą na mnie, na jakiegoś idiotę, który opowiada o krzywdach na przystanku tramwajowym. Ale no takie życie youtubera księdza, że nie może mówić o fajowych rzeczach, tylko musi mówić o takich. Ale to jest właśnie absolutnie super ekstra cool. Więc było mi bardzo miło, że mogliśmy się również tej nocy spotkać i mam nadzieję do zobaczenia za tydzień w kolejnym nocnym vlogu. Chyba bardzo lubię te nocne vlogi, chyba najbardziej w ogóle. Chociaż w ogóle nie wszystko to lubię, ale to w ogóle super. Było mi bardzo miło. Pozdrawiam, dobrej nocy, śpijcie najcudowniej, niech Pan Bóg będzie z Wami i uczcie się kochać, szczególnie tam, gdzie trudno. Pa!